Moje drogie i szanowni, oto park etnograficzny we Wdzydzach. Jestem na Pomorzu, jestem na Kaszubach, jestem niedaleko Borów Tucholskich i partnerem tego odcinka jest rzecz jasna region pomorski. Jak szanowni państwo widzicie, poruszam się po akwenie. A jaka część Polski cieszy się najsłynniejszym akwenem w naszym kraju? W dodatku ma ten akwen niejako w nazwie. No, pomorskie oczywiście, ale to nie jest morze, to nie jest ten akwen, to jest jezioro. Bowiem pomorskie to nie tylko Bałtyk, to również jeziora. I właśnie jeziora są celem dzisiejszego programu. Będziemy poruszać się po Borach Tucholskich, będziemy poruszać się po krainie jeziornej i przecudnej. O tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Przyjrzyjmy się detalicznie temu akurat akwenowi. To jest jezioro Harzykowskie. Ono tam dalej przechodzi w jezioro Karsińskie. Oba jeziora zasilane są wodami rzeki Brdy. W ogóle rządzą tutaj dwie rzeki, Brda i Wda. To są jeziora rynnowe, dość głębokie. Gdzieś tutaj mamy około 30 metrów. Tutaj możemy pływać na silnikach spalinowych, tam dalej mamy strefę ciszy. No i co jeszcze? No i to wszystko, co tutaj i dookoła. Zresztą zaraz się w tę krainę zagłębimy. Mamy i wyspę i w dodatku ta wyspa nazywana jest Wyspą Miłości. Są dwie hipotezy dotyczące pochodzenia nazwy. No, po pierwsze może chodzić o to, że ona widziana z góry przypomina kształtem serce, ale może również chodzić o pewnego rodzaju intymność i czynności, których tutaj dokonują przypływający. No wszakże wydaje mi się, że miłość w lecie wśród trzcin, a przede wszystkim komarów, nie jest najlepszym pomysłem, ale kto wie, jeśli ktoś jest niezwykle romantyczny, to i to miejsce romantyczne jest bardzo. Jestem w środku Parku Narodowego Bory Tucholskie, pomiędzy miejscowościami Małe Sfornegacie a Sfornegacie. Zwróćcie państwo uwagę na bory, na ten las. Jest on mieszany. Bory Tucholskie kojarzą nam się dzisiaj z lasem głównie sosnowym. Ale kiedyś on wyglądał właśnie tak jak tutaj. Dlaczego teraz jest przeważnie sosnowy? No dlatego, że Prusacy prowadzili tu rabunkową gospodarkę leśnią, wycinali cenniejsze drzewa, czyli właśnie liściaste, w to miejsce sadzili sosny. No ale ten fragment, serce Parku Narodowego, wygląda tak jak Bory Tucholskie niegdyś. Skoro mamy drzewa liściaste, to mamy również dęby, a wśród nich prawdziwą perełkę tego oto dżentelmena. Dąb Bartuś, liczący sobie przeszło 600 lat, jak twierdzą dendrolodzy. Bartuś, nie należy mylić go z dębem Bartkiem. Ten jest w Górach Świętokrzyskich. Ile ma w obwodzie? No w obwodzie ma przeszło 700 centymetrów. Jeśli jednak jest na pudełkach od jakiegoś czasu, to mógł nieco na obwodzie stracić. O walorach rowerowych tych okolic będę jeszcze mówił, no ale są miejsca, gdzie rowerem się nie wiedzie. Są miejsca, gdzie można tylko chodzić. Teren to głównie podmokły, no ale można tu chodzić również po takich właśnie ścieżkach suchą nogą. Zobaczcie, co tu zrobiono. Dziwię się, gdyż bardzo dawno tu nie byłem. A gdzie ostatnio coś takiego widziałem? W Szwecji. Tutaj jest też. Gdybym miał tylko jednym obrazkiem ukazać piękno tej krainy, no to właśnie mógłby to być obrazek taki.
jezioro. No, w tym wypadku niewielkie, ale są też większe. Ale te niewielkie są równie cudne, zatopione w borze, zatopione w lesie. Z tego jeziora wypływa struga. Ptacy w koronach wesoło ćwierkają. Zieleń i jagody, czyli mówiąc po naszemu borówki. Jeszcze nie owoce, ale na podłożu widać te świeżą zielenią wabiące jagodowo-borówkowe krzewy. No po prostu tutaj jest cudnie i ten zapach sośniny, zapach piasku, zapach również innych drzew, bo jest to na szczęście jeszcze bór mieszany. No po prostu niemal pierwotne cudo. Chciałem zrobić teraz bardzo proste danie, którego głównym bohaterem będzie pstrąg, a mówiąc precyzyjniej, filety z pstrąga. Takie oto właśnie. Powiecie, no ale przecież tutaj pstrągi nie pływają. I to jest prawda, pstrągi to rzeki górskie. Ale ja na to odpowiadam. To jest piaszczysta gleba. Zobaczcie na podłoże tutaj, gdzie ono prześwieca. Zatem fantastycznie tutaj hoduje się pstrągi. I to jest pstrąg hodowlany z najbliższej okolicy. Mam tutaj jeszcze dwie zielone rzeczy. No szczaw. Możecie go zbierać na polanach w lesie, ale nie w parku narodowym. Oraz czosnek niedźwiedzi, którego w ogóle w lesie zbierać nie wolno, gdyż w lesie rosnący jest pod ochroną, ale można go zbierać na swoim terenie, a można też sadzić czosnek niedźwiedzi. Zatem mamy te dwie zieloności, no i mamy szalotkę. I zaczynamy od siekania szalotki. Siekamy ją w drobną kosteczkę. W rondelku zalotnie skwierczy masło, szalotka jest posiekana, więc trzeba teraz na tymże maśle szalotkę zeszklić. Pokażę Wam jedną rzecz, którą sobie zrobiłem wcześniej. Otóż to są filety z pstrąga, no ale filety pochodzą z całej ryby. Zatem z tych głów i ogonów został wcześniej zrobiony wywar. Wywar, no wystarczy tutaj dodać parę jarzyn korzeniowych, trochę ziela angielskiego, liścia laurowego, tymianku, potem to przecedzić. Tym będziemy sos podlewać, ale najpierw szklimy szalotkę i zajmujemy się zielonością. Czosnek niedźwiedzi i szczaw. To wszystko trzeba posiekać niespecjalnie drobno. To ma być w sosie widoczne. To nie tylko będzie cieszyło nasze podniebienia, to będzie również cieszyło nasze oczy. Więc dość grubo to siekamy i już za chwilę znajdzie się razem z szalotką i masłem w rondelku. O, właśnie tak. Kiedy zieloność zwiędnie pod wpływem ciepła, a szalotka się lekko poddusi, podlewamy to rzeczonym rybnym wywarem. On się zredukuje, on ma prawie całkowicie tutaj z naczynia zniknąć. W międzyczasie doprawiamy całość do smaku, nieco soli, nieco, gdyż wywar był solony i całkiem sporo świeżo zmielonego pieprzu. Ilość płynu zmniejszyła się radykalnie, ale smak pozostał, a nawet się wzmocnił, skoncentrował. Zatem teraz dolewamy tutaj nieco śmietanki. To jest słodka śmietanka, kremówka i znowu redukujemy. Redukujemy, sos zgęstnieje, a jak zgęstnieje, będzie gotów do użycia. Choć będzie musiał jeszcze chwilkę poczekać na swą kolej. Na kuchence nastąpiła zamiana miejsc, nagrzewa się olej na patelni, no i filety z pstrąga, które rzecz jasna trzeba potraktować solą i pieprzem, ale tylko od tej strony bez skóry, ponieważ one nie są specjalnie grube. Specjalnie wlałem dość sporo oleju, więc położę je rzecz jasna skórą do dołu i wydaje mi się, że wystarczy smażenie tylko z jednej strony. No bo jeśli ryba nie jest taka gruba, a taka nie gruba, lecz cienka, no to chodzi o to, by jej nie przeciągnąć.
temperatura idealna i smażymy. Sami zobaczcie, widać tutaj wyraźnie, że białko się ścięło. Gdybym miał pokrywkę, a jej nie mam, wystarczyłoby to przykryć na minutę i to by tutaj na wierzchu doszło. Dobra, przewrócę to, ale dosłownie na kilka sekund na drugą stronę. Z pokrywką nie trzeba by tego było przerzucać. Więc to już dochodzi i zobaczcie, już odwracam na drugą stronę. Jest dobre, nie jest przeciągnięte. I teraz to wyjmujemy na ręcznik papierowy. Niech chwilkę poczeka, gdyż muszę podgrzać sos. Przeciąganie ryby to jest największa bolączka wielu kuchni. Ryba przeciągnięta zmienia konsystencję. Robią się takie niedobre włókna. Ryba powinna być jędrna. No niekoniecznie surowa, jak ktoś nie lubi sashimi, ale powinna być właśnie usmażona tak jak trzeba. Co na końcu? Na końcu jeszcze nieco świeżego masła. Masło się roztopi, sos się zagrzeje i całość będzie dobra. Sos jest idealny. Tłusta ryba i szczaw to połączenie znane od dawien dawna kuchni francuskiej na przykład. Tradycyjnie łososia podaje się tam z sosem szczawiowym, a pstrąg łososiowy również wspaniale komponuje się z sosem, w tym wypadku szczawiowo-czosnkowo-niedźwiedzim. No i teraz, tak jak się podaje dzisiaj, najpierw sos. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Idealną. A przy okazji widzimy, co w nim jest. Rzecz jasna, wersja elegancka, restauracyjna może kazałaby to przetrzeć, zmiksować, ale dzięki temu, że to tak wygląda, wiemy, co w sosie jest. Wycieramy brzeszki. Już tylko jedna rzecz. Idealnie usmażona ryba. Zobaczcie, gdyby ona była przesmażona, to ona by się po prostu rozpadła. Tak, jest jędrna, trzyma się. I na to kładziemy filet z pstrąga. Na razie jeden. No i jak to wygląda? No wygląda niekiepsko. Wygląda tak samo pięknie jak Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie. Dzisiejszą podróż zaczynałem nad jeziorem, a nawet na jeziorze Harzykowskim. To były Bory Tucholskie. To jest jezioro Karsińskie z Harzykowskim sąsiadujące i połączone. I to też są Bory Tucholskie, ale tutaj już zaczynają się historyczne Kaszuby. Nad jeziorem Harzykowskim ich nie ma. Wieś o jakże dumnej nazwie Sfornegacie i o jakże mylnie w Polsce nazwie interpretowanej. No bo myślimy sobie, nie znając kaszubskiej etymologii nazwy, że chodzi po prostu o grzeczne majtki. No bo skoro mogą być niesforne, to są sforne, a gacie to majtki. Tymczasem chodzi o dwa kaszubskie słowa. Sforne od sfory, czyli od takiej plecionki najczęściej sosnowej, którą umacniano, czyli gacono brzegi. A brzegów jest tutaj multum, bo nie tylko jeziorne, ale i rzeczne, ale i potoczne, ale i brzegi stróg. Zatem zapamiętajcie, sforne gacie z majtkami nic wspólnego nie mają. To jest akurat brda, ale takich nurtów bardziej leniwych, bądź też bardziej wartkich jest tutaj mnóstwo. Zatem czym są sforne gacie? No są, no chyba można to tak powiedzieć, stolicą polskiego kajakarstwa. Szlaków kajakowych kilkadziesiąt kilometrów. A przy okazji tutaj naocznie możemy sobie uzmysłowić etymologię nazwy. No zobaczcie, piaszczyste ziemie, zatem brzeg, który rzeka może łatwo zabrać. Więc co mamy na brzegu? Gacenia właśnie. Tak. Sforne gace, a potem zgodnie z logiką języka polskiego zamienione na gacie.
Stoję w tej chwili niemal na granicy dwóch województw, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, ale już w województwie pomorskim. Tej granicy nie wyznacza ów ciek, tylko coś, co za chwilę zobaczymy. Ten ciek to kanał Brdy. Kanał, czyli coś, co zrobił człowiek. Ale zaraz obok, i to jest właśnie rzeczona granica, mamy ciek naturalny, czyli czerską strugę. I trzeba było, chcąc przeprowadzić tenże kanał, coś wznieść. Przyjrzyjmy się temu, bo to coś jest największe w Polsce. W pierwszej połowie XIX wieku Prusacy, chcąc nawodnić okolice, wybudowali kanał Brdy. I by w tym miejscu właśnie wody owego kanału nie mieszały się ze wspomnianą czerską strugą, wznieśli takową konstrukcję. Tam na górze płynie rzeczony kanał. To jest akwedukt, najdłuższy w Polsce, 75 metrów. Jeśli ktoś lubi konstrukcje inżynieryjne, musi ten adres zapamiętać. Miejscowość Fojutowo, najdłuższy w Polsce akwedukt. Wybacz mi, Brunhildo. Teraz krótki kącik romantyczno-przyrodniczy, a mianowicie rzut oka na ten niepodrabialny pomorski pejzaż. Nisko sklepione niebo, jak u holenderskich mistrzów, pofałdowana od moreny ziemia, no i o tej porze roku jeszcze kwitnący rzepak i aleje wysadzane drzewami, stare, na szczęście nie wszystkie je wycięto, po niemieckie. Gdyby mnie tu spuszczono na spadochronie, a nie wiedziałbym, gdzie spadam, gdybym wylądował szczęśliwie i to zobaczył, wiedziałbym, jestem na Pomorzu. Jezioro Harzykowskie raz jeszcze, bowiem to jest nasza tucholsko-kaszubska baza wypadowa. To znaczy nie samo jezioro, nie jesteśmy wodnikami. Jak wiadomo, wodnicy mieszkają wyłącznie w Pradze. Naszą bazą jest miejsce położone tuż obok jeziora. Pięknie zresztą wpisane w krajobraz. To hotel Notera. Hotel, można śmiało powiedzieć, postawiony w stylu skandynawskim. Nie chodzi tylko o tę oszczędność formy, widoczną również w środku. Chodzi również o podejście do ekologii. Zbierają deszczówkę, mają własne panele słoneczne, z odpadków robią kompost i mnóstwo innych rzeczy. Ale jest w nim coś jeszcze. Z mojego punktu widzenia rzecz chyba najważniejsza. Porządna restauracja. Restauracja w Noterze nazywa się Las i Woda, co jest jak najbardziej zrozumiałe, zważywszy na to, co mamy dookoła. Dowodzi nią pan Maciej Hipler, młody, ale wielce utalentowany i nagradzany szef. Skoro tak, to musi być to zdolny człowiek. No i zważywszy na to, co mam na stole, mogę to jedynie potwierdzić. No to przyjrzyjmy się temu, co mam. Przystawka pierwsza. To jest mianowicie tatar z polędwicy z jelenia. Mamy do tego takie chrupiące niejako ciasteczka zrobione z semen linii, czyli nasion lnu. Mamy grzybki, mamy, jak mniemam, koper, ta zieloność. Zresztą szef ma wielką do kopru predylekcję, no bo w drugiej przystawce też mamy koperek. Mianowicie, otóż te ogórki były niejako w koprze marynowane. Zasadniczym elementem tego dania jest pstrąg pod dwoma postaciami. No, kawałki mięsa z pstrąga, ale mamy również kawior z pstrąga, czyli pstrągową ikrę. Do tego śmietana i ta zieloności,
to jest właśnie, mówię o płynie, to jest właśnie koperek i estragon. Wywar z nich stanowi bardzo celny kontrapunkcik smakowy. Wiem, że celny, bo już wcześniej to spożyłem. To jest danie główne, pierś z kaczki. Pierś z kaczki, która była wcześniej suwidowana, czyli w niskich temperaturach przez kilka godzin trzymana, następnie usmażona, podana z sosem na bazie jabłek. Sosem słodkim, co do kaczki idealnie pasuje. Pamiętacie francuski, a u początku florentyński pomysł na kaczkę w pomarańczach? Tak, słodycz i kaczka to doskonała rzecz. Jędrne, korzeniowe jarzyny. No i mamy w końcu sernik. Biała czekolada tutaj mamy porzeczkę, mamy kruszonkę. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To jest po prostu nowoczesna kuchnia, lokalne składniki i coś, co można by z wielkim powodzeniem również w Nowym Jorku albo i w Londynie największym koneserom pokazać. Powiadam wam, dobrze się tu dzieje. Ależ to jest dobre. Rzuciłem się na to, bo już to wcześniej jadłem. Jeszcze ta śmietana, doskonała śmietana, w której to wszystko jest umoczone, robi temu cudownie. Piękne danie. Tatar. Las i woda również na talerzu.